bezkolizyjnie lub z bezwzględnym priorytetem. Tak działa krakowski szybki tramwaj, którego system budowany jest od lat 90. XX wieku. Do dziś utworzono 2 linie, jednak tramwaje nie poruszają się na nich zbyt szybko, choć z mniejszą liczbą zatrzymań. Na trasach największe wrażenie robi tunel pod Dworcem Głównym oraz estakada nad Dworcem Płaszów, którą otwarto w tym roku. W tym odcinku zajrzymy więc nad i pod krakowską ziemią. Z naszej perspektywy najciekawsza jest 13-kilometrowa trasa tramwaju linii nr 50 z osiedla Kurdwanów na Krowodrzą Górkę. Tramwaj pokonuje ją w 34 minuty, a więc ze średnią prędkością komunikacyjną 23 km na godzinę. To niewiele, w porównaniu chociażby do tras szybkiego tramwaju w Poznaniu czy Szczecinie z prędkościami średnimi ponad 30 km na godzinę. Nie pomaga tu też fakt, że 50 ma na trasie 21 przystanków. Tramwaj zatrzymuje się więc średnio co nieco ponad 600 metrów. Trasa między ulicami Lipską i Wielicką z parą estakad ma prawie 1,5 km długości, z czego ponad 600 metrów prowadzi estakadami. Na szerokości 9 metrów umieszczono tu torowisko, ścieżkę rowerową i chodnik. Oprócz tramwaju, w razie potrzeby, z nawierzchni torowiska mogą skorzystać pojazdy uprzywilejowane, np. karetki pogotowia. Do budowy estakad zużyto ponad 2000 ton stali. Cała estakada powstała w 2 lata, a jej budowa kosztowała 165 milionów złotych. Skierowanie na nią linii nr 50 pozwoliło przyspieszyć jej przejazd o 5 minut. Trasa z nową estakadą ma 2 przystanki. Pierwszy z nich umieszczony jest na poziomie ulicy przy skrzyżowaniu z ulicą Lipską. Drugi znajduje się już na estakadzie na wysokości peronów dworca kolejowego Kraków-Płaszów. Na jego perony zejdziemy schodami lub zjedziemy windą. Zaniedbana infrastruktura tego dworca oddaje spory kontrast w stosunku do nowiutkiej estakady. Na przystanku mamy do dyspozycji automat biletowy oraz tablicę informacji pasażerskiej. Półtorakilometrowy tunel prowadzi od Ronda Mogilskiego przez Dworzec Główny do Politechniki. Na trasie utworzono 2 przystanki z punktami kontroli ruchu, dzięki którym możliwy jest monitoring i sterowanie pracą obiektu. Bezpieczeństwo ruchu zapewnia dwustawna samoczynna blokada liniowa, stosowana też na warszawskiej WKD i w metrze. W praktyce oznacza to 2 możliwe sygnały podawane na następny odstęp: wolna droga bądź stój. Tunel budowano z długimi przerwami łącznie 34 lata, początkowo planując w nim uruchomienie metra. W trakcie budowy zmieniała się wykorzystywana technika. Tory w części wschodniej poprowadzono w jednej komorze, a już w części zachodniej torowisko rozdzielono na 2 komory. Przystanek Dworzec Główny zintegrowany jest z dworcem kolejowym i regionalnym dworcem autobusowym. Jest on jednopoziomowy i możemy do niego dojść od strony Galerii Krakowskiej lub dworca autobusowego.
Przystanek Politechnika jest z kolei dwupoziomowy, z galerią nad torami i zejściami na oba perony w części podziemnej. Przystanki tramwajowe wyznaczono też na powierzchni, wzdłuż ulicy Pawiej. Trasą KST kursują m.in. najdłuższe tramwaje w Polsce – PESA Krakowiak. Tramwaje te zostały specjalnie zaprojektowane dla stolicy Małopolski. Krakowiak ma aż 43 metry długości, 4 człony i może przewieźć ponad 300 osób. Wśród udogodnień dla pasażerów znalazły się gniazdka elektryczne i USB do ładowania urządzeń mobilnych. Miasto zamówiło 36 tramwajów tego typu, a ich dostarczanie trwa i ma zakończyć się do końca 2015 roku. Dlaczego tramwaje w Krakowie nie kursują szybko? Mimo technicznych możliwości niektórych wydzielonych torowisk, najwyższą dopuszczalną prędkością jazdy jest 50 km na godzinę. Co więcej, tunel KST, którego bezpieczną prędkością maksymalną jest 60 km na godzinę, ma ograniczenie prędkości do zaledwie 30. Prędkość ma być jednak podniesiona po instalacji nowego systemu prowadzenia ruchu w tunelu. Zarządca infrastruktury ideę szybkiego tramwaju widzi jednak nie w prędkości jazdy, a tym, żeby jechał on płynnie, nie utykając na sygnalizacji świetlnej. Tymczasem w innych polskich miastach, np. w Poznaniu, na wydzielonych torowiskach tramwaje osiągają prędkość nawet 70 km na godzinę. To nie koniec budowy sieci szybkich tramwajów w Krakowie. Miasto proces ten podzieliło na 5 etapów, a dotychczas ukończyło 2 z nich. Poza budową nowych odcinków bardzo ważne jest, by uwolnić potencjał krakowskiego szybkiego tramwaju i nie ograniczać jego prędkości tam, gdzie bezpiecznie może rozwijać jej wyższe wartości. Tylko wtedy tramwaj będzie jakąkolwiek alternatywą dla metra, o którym na razie sporo się w Krakowie mówi.